Chciałbym zaprosić Was na gameplay z gry Blackset, którego pierwszy odcinek pojawi się na kanale telewizyjnym GameToon 18 grudnia o godzinie 20:55. Cześć, witam Was Energik w ten grudniowy, niezbyt ładny poranek w kolejnym odcinku Kiedyś to było. Dzisiaj miałem zrobić troszkę inny odcinek. Miała to być taka edycja specjalna odcinka Kiedyś to było, ponieważ mieliśmy pooglądać sobie stare katalogi z zabawkami. Niestety te katalogi gdzieś mi się zapodziały i muszę to przełożyć na kiedy indziej. Mam nadzieję, że uda się mi je odnaleźć i będziemy mogli zrobić taki odcinek specjalny. Natomiast jeżeli tego nie mam, no to wracamy do Secret Service'u. Znowu przed nami trzy kolejne numery, którymi będziemy się dzisiaj zajmować. Numer 37, 7896, czyli odcinek wakacyjny, na okładce grafika z Battle Arena Toshinden, którego miałem na PC-cie, działał on dosyć kiepsko, pamiętam wtedy odpalałem na Virg'u, ale była to jedna z niewielu gier takich 3D, bijatyk, które dawały posmakować jakości z PlayStation. Nie był to co prawda Tekken, no ale nie był to przynajmniej FX Fighter, więc grało się w to i sprawiało mi to masę radości. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj tutaj o tym coś omówione, to sobie o tym poopowiadamy. Zobaczmy, co mamy z nowości. Tutaj nie widzę nic ciekawego. Circle of Blood, to jest ciekawe, bo Circle of Blood to tak naprawdę Broken Sword. Zmienili nazwę, to jest napisane. Gra Broken Sword, o której pisaliśmy przed miesiącem, zmieniła ostatecznie tytuł na Circle of Blood. Ciekawe dlaczego, bo w sumie koniec końców jednak gra pojawiła się pod tytułem Broken Sword, ale też miała taką swoją jakąś historię ze zmianą nazwy. City of Lost Children na podstawie filmu. Bardzo fajna gra. W zasadzie były dwa takie francuskie filmy. Pierwszy to był Miasto Zaginionych Dzieci, drugi to był Delicatessen, chyba to się nazywało. Bardzo takie mroczne, baśniowe filmy, bardzo fajne, bardzo mi się podobały te filmy. Druga część Crusadera po No Remorse, No Regrets, niewiele tam się zmieniało. Pierwsza zapowiedź Dark Forces 2 Jedi Knight, czyli gry, w której już będą trójwymiarowe postacie. Zapowiedź oczywiście Diablo. Discworld 2, który pojawił się u mnie na kanale, to jest o podtytule Missing Presumed, czyli gra ze świata dysku. Zmieniono grafikę na bardziej komiksową. Down in the Dumps też było u mnie na kanale dawno temu. Gra przygodowa o takich małych ufolutkach, którzy lądują na ziemi. Ecstatica 2 również na kanale. Zobaczcie, ile ja już tych gier tu przerobiłem dla Was. Bardzo fajny tytuł, bardzo lubię Ecstatikę. Zobaczmy, czy jeszcze mamy coś ciekawego. Holy Grail to jest gra od Seventh Level i to jest gry na podstawie Monty Pythona. Seventh Level miał licencję na wydawanie wszystkich tych gier z Monty Pythona i tam będzie kilka Complete Waste of Time, Meaning of Life i właśnie Holy Grail. No i zobaczcie, zapowiedź Interstate'a 76 też było u mnie na kanale. Fantastyczna gra samochodowa ze strzelaniem w latach 70. No super. Dla mnie tytuł Interstate to jest mega tytuł. Bardzo go lubię. Into the Shadows, jedna z gier, która mogła zmienić nawet, słuchajcie, branżę, ponieważ była to gra, ciężko powiedzieć, jaki miał to być gatunek. Podejrzewam, że to był slasher osadzony w takich mrocznych klimatach fantasy. Wiele osób bardzo czekało na ten tytuł. Koniec końców wyszło nieinteraktywne demo i tytuł nigdy się nie pojawił. Jest to jeden z takich tytułów, który pojawił się chyba w Fun Fact w 10 grach, których nigdy nie zagramy. Ale zapowiadało się to naprawdę dobrze i przede wszystkim jak na tamte czasy działało to mega płynnie, bo demo było takie liczone w czasie rzeczywistym, to nie było rolling demo, znaczy to był rolling demo, ale liczone w czasie rzeczywistym i słuchajcie, to działało fenomenalnie wtedy na ówczesnych komputerach. No i naprawdę robiło wrażenie. Zobaczmy dalej. Nua, czyli gra, o której nie tak dawno mówiłem w serii To było grane, stworzona tylko i wyłącznie z czarno-białych zdjęć, możecie sobie obejrzeć na kanale. Outlaws, czyli strzelanina na dzikim zachodzie od LucasArtsu, całkiem niezła, działająca na silniku Dark Forces. Pandora Directive, kolejna część przygód Texa Murphy'ego, również u mnie na kanale. Phantasmagoria 2, Puzzle of Flesh, również u mnie na kanale. Druga część fantastycznej Phantasmagorii. Resident Evil, również u mnie na kanale. I mamy Red Alert. Nie wiem, czy Red Alert pojawiło się u mnie na kanale. Jeżeli nie, to powinno się niedługo pojawić. Dobra, jedziemy dalej. Dużo nowości.
Patrzcie, no wtedy naprawdę StarCraft, zobaczcie jakie wtedy gry zapowiadali. Time Commander również u mnie na kanale. Taki beat'em up z ciekawie zaprezentowaną grafiką, gdzie tło było prerenderowane. Zib od Bitmap Brothers to gra RTS z takimi fajnymi robocikami w stylistyce 2D. Mocno zapomniany tytuł, ale naprawdę spoko. Chyba jakiś remake, czy tam remaster, coś takiego zrobili ostatnio. Coś mi się tam obiło uszy. No dobra, i mamy tutaj CD37, którego niestety, a może już ten miałem? Któryś miałem. Nie pamiętam. Dobra, nie będziemy o tym tutaj za dużo kadzić. Gry na Amigę. Nie mam już zielonego pojęcia, co to są za gry. Super Taekwondo Master to była polska próba przeniesienia Mortal Kombat na Amigę w polskich realiach. No żenujące. Ocena 85. Okej, ale jak ktoś grał, to wie o czym mówię, jakie to było słabe. Alfabet Śmierci to chyba też jest od Avalonu. Nie, od Seven Stars. Seven Stars wydał m.in. polskiego Kajko i Kokosza chyba, o ile dobrze pamiętam. Nie grałem w to. Gra jakaś taka trochę jak Tajemnica Statuetki widzę. No dobra, Super Bully, Legion. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. I mamy Combat Corner, czyli pierwsza zapowiedź Mortal Kombat trójki. I czwórki czy trójki? Zapowiedź Ultimate Mortal Kombat 3 i zapowiedź Mortal Kombat 4. Tutaj się Gulasz produkował. No i oczywiście Battle to Shinden, który pojawił się oryginalnie na PlayStation, ale wyszedł też na PC-ta. Działało to słabo, aczkolwiek fajne było to, że gra, o ile dobrze pamiętam, oferowała możliwość sprawdzenia ilości klatek na sekundę. Albo używałem jakiegoś zewnętrznego programu wtedy jeszcze, to wszystko spod DOSa działało, już nie pamiętam. Albo jakoś można było tam sprawdzić. Dzisiaj nie kojarzę, ale powiem Wam, że Battle Shinden miał mega duże wymagania. To nie był Tekken. Gra była taka, kiedy dzisiaj ją sobie wspominam, taka trochę toporna i archaiczna, ale kurde, no były to trójwymiarowe postacie, to nie był syfiasty FX Fighter. I można było trochę posmakować tych wspaniałości z PlayStation. I ja uważam, że na tamte czasy to była jedna z lepszych gier tak naprawdę 3D. Tam jeszcze jakieś pojawiały się tytuły typu Last Bronx, później pojawił się Virtua Fighter 2, który zdecydowanie był lepszym tytułem od Battle to Shinden, ale na samym początku spędziłem z tą grą naprawdę, wierzcie mi, masę czasu, grając w jakichś 14 klatkach na sekundę, ale jarałem się jak dziecko po prostu. Później jak już miałem Voodoo, to chyba troszkę lepiej działało, chociaż nie wiem, czy to miało w ogóle wsparcie dla Voodoo, nie pamiętam teraz. Zobaczmy, Supreme Warrior to jest ogólnie ciekawa rzecz, stworzone przez Digital Pictures. To było w moim materiale o Fun Facts 10 bijatyk, w które nigdy nie grałeś. To jest, słuchajcie, bijatyka z oczu, z tym, że jest to interactive movie, więc mamy jakby film, w którym musimy reagować, podobnie jak w Dragon Slayer. I w zależności od tego, od naszych ruchów, toczy się bitwa pomiędzy różnymi wojownikami. Dosyć ciekawy pomysł, muszę przyznać. Niespotykany. W podobnym tonie pojawiło się NBA Slam Jam, czy coś takiego ze Scottie Pippenem. Dokładnie ta sama firma zrobiła, tylko że zamiast bijatyki mieliśmy grę w kosza. Nie pamiętam dokładnie. Slam Jam? Slam Teal? Coś takiego. Total Knockout, jakiś boks. Big Red Racing, wyścigi, które swojego czasu były nawet sporo reklamowane, ale te wyścigi były takie biedne, bo to wszystko było nieoteksturowane. Co prawda ciekawostką było to, że można i latać podobnie jak w Micro Machines i helikopterami można było latać, jeździć spychaczami, motorówkami, pływać i tak dalej. Alien Odyssey, gra, której nie posiadam, a którą kiedyś chciałem kupić, żeby zrobić dla Was materiał. Był to tytuł troszkę nawiązujący stylistyką, może nie stylistyką, pomysłem do Alone in the Dark, tylko dziejący się w kosmosie. Pamiętam, że grałem swojego czasu w demo i demo bardzo mi się podobało. No jakoś potem zapomniałem, gdzieś ta gra mi tam uciekła i zniknęła z radarów, ale teraz sobie o niej przypomniałem, może jeszcze uda mi się gdzieś nabyć kopię i zrobić dla Was materiał z Alien Trilogy. Deadline. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Wygląda troszkę jak Jagged Alliance. Loadrunner, Spud, Chronicles of the Sword.
To Chronicles of the Sword miałem na jakiejś składance, ale jakoś chyba mnie to za bardzo nie porwało granie w to. Wiecie co? Poczekajcie, ja zapalę trochę światło. Okej. Trochę wszystko się zrobiło żółte. Nie wiem, może mi się to w postprodukcji uda jakoś ustawić, ale jest już na tyle ciemno, że nie wiem, poranek jest tak jakiś dzisiaj mroczny, że... No dobra, jedziemy dalej. Return Fire, gra, o którą ktoś niedawno się mnie pytał, czy pamiętam tą grę, czy ktoś szukał tej gry, gdzie sterowało się helikopterem, jeepem i czołgiem na zmianę i atakowało się bazę wroga i to się grało na 2 osoby. Taki mały, sympatyczny tytuł. Earthworm Jim 2, no tutaj ta gra to chyba nie trzeba tutaj jej reklamować. Świetny tytuł o tej dżownicy Jim, mi to się strasznie podobało. Ta pierwsza część z tą wyrzucaniem krowy do góry, to były fajne pomysły. Dobra, co my dalej mamy? Wybaczcie. Super Star Wars. To była dziwna gra, znaczy ona była spoko, bo to była taka platformer z Gwiezdnych Wojen, ale był totalnie odjechany, tam Luke walczył z jakimiś wielkimi skorpionami na Tatooine, działy się tam jakieś w ogóle dziwaczne rzeczy. To było wydane chyba na początku na Super Nintendo, o ile dobrze pamiętam. Dust, to jest ciekawy tytuł, nie grałem w niego, to jest jakiś film interaktywny, który dzieje się na Dzikim Zachodzie. Pamiętam, że byłem bardzo ciekawy tego tytułu, dlatego że dostało to bardzo wysoką ocenę, 90 punktów i mamy tutaj ocenę za świetna, wspaniała, doskonała. Przeciw wymaga co najmniej First Certificate, czyli wymaga bardzo dobrej znajomości oczywiście języka angielskiego. No i Spycraft, The Great Game, czyli gra, która pojawiła się u mnie też to było grane. Jedyna gra w swoim rodzaju. Nigdy nie zagracie w coś takiego jak Spycraft. To jest tak unikalny tytuł, jak tylko to możliwe. Jeden z twórców tej gry, William Colby, którego tutaj mamy na zdjęciu, który był byłym szefem CIA, prawdopodobnie za współpracę przy tej grze zapłacił swoim życiem, takie chodzą pogłoski, plotki, ponieważ zdradził tajemnice jakby rządowe, takie było podejrzenie, że w grze zdradził tajemnice rządowe i sposoby, w jakie pracuje CIA. I to jakby przez to musiał niestety zginąć. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, faktycznie facet nie żyje. Niektórzy wiążą te dwie sprawy, nie wiem. Zork Nemesis, czyli kolejna odsłona Zorka. Ja już potem przestałem Zorkiem się interesować po Return to Zork, także nic tutaj ciekawego nie powiem. Witch Heaven, gra, która troszkę nawiązywała do Hexena, czyli dumopodobna gra z bronią białą. Grałem w demo, nawet było całkiem spoko. Druga część Settlersów. Po pierwszej części muszę przyznać, że dwójka bardzo mi się podobała. Dwójka była naprawdę świetną częścią i chyba ostatnią tak dobrymi Settlersami, w jakie grałem. Trójka już mi się tak bardzo nie podobała, ale dwójka usprawniała wszystko, co nie działało w jedynce i wyglądało to po prostu fantastycznie, było naprawdę świetne. Spędziłem masę czasu w dwójce Settlersów, tam chyba nawet była jakaś kampania, którą kończyłem, już dzisiaj nie pamiętam, ale dużo w to grałem. Nawet kiedyś myślałem, żeby zrobić jakiś materiał o Settlersach, ale wiem, ile czasu zajmuje przejście, więc to mnie trochę tak broni przed tym, żeby zasiąść z Settlersami i zrobić materiał, bo bym musiał całą grę skończyć, a to jednak trochę trwa. Ok, tu mamy jakieś strategie, których nie znam, TAC Ops również. Cywilizacja 2, po pierwszej części gra CD Meiera, no ta cywilizacja później cały czas, właściwie do tej pory chyba ona tam wychodzi sobie, nie wiem, która to już część teraz się pojawia, 5., 6. Faktycznie gra była fajnie zrobiona. Znaczy ogólnie Sid Meier był takim gościem, który do czego się dotknął, a były to zazwyczaj takie gry ekonomiczno-strategiczne, to one były bardzo dobre, nie wiem, gość miał naprawdę, zresztą Sid Meier też Piratów stworzył, tak? Fantastyczna gra, no Piraci to jest mega klasyk. Conquest of the New World, to akurat nie grałem. No i mamy gry na konsolę, na Super Nintendo mamy Diddy Conquest, gra, której grafika została zrobiona na Silicon Graphics, a jakże, czyli trójwymiarowe, prerenderowane postacie i tła. Biker Mice, to była chyba taka chyba była ta bajka, to się nazywało Moto Myszy z Marsa, czy coś takiego, jakieś takie głupoty. Pamiętam, że tam był jakiś gość, kiedyś to oglądałem, jak byłem mały. I pamiętam, to się nazywał Szczurotron, chyba Szczurotron.
No i Tintin, to jest napisane Team in Tibet, to jest chyba Tintin. Tak, to jest Tintin, a tutaj jest Team. A może to jest i Team? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, wygląda jak Tintin, ale jest napisane Team. Może i Team, chociaż wydaje mi się, że to jest Tintin, źle napisali. No dobra. Sega Rally, pamiętam, że było to w jednej z takich mocarnych tytułów na Saturna, które przemawiały do mnie za kupnem tej konsoli. Nigdy nie miałem Saturna w tamtych czasach, ale to była taka święta trójca. Sega Rally, Panzer Dragoon 2 i Virtua Cop. A czwórka, sorry, bo jeszcze mogę doliczyć Virtua Fighter. To były takie gry, które na mnie robiły ogromne wrażenie i bardzo chciałem w Sega Rally zagrać. Ona wyszła później na PC, co ciekawe, ale zawsze mi się wydawało, że tutaj na tych obrazkach na konsoli to wygląda lepiej niż na PC. No i Panzer Dragoon 2, materiał, który mam nadzieję, że niedługo zrobię, potężny materiał o Panzer Dragoon. Uważana za jedną z najlepszych gier na Sega Saturn i Gulasz dał tutaj ocenę 99%. Czy się można zgodzić, czy nie? Na pewno robiło wrażenie grafika, bo wyglądało to po prostu fantastycznie. Na Saturnie no robiło to ogromne wrażenie. No nie da się ukryć, że robiło to ogromne wrażenie. Powrócimy do Panzer Dragoon, mam nadzieję, w jakimś materiale. Alien Trilogy, gra, która też wyszła później na PC. Ja ją mam w wersji na Saturna, co prawda płyta jest porysowana i nie działa, ale wyszła też na PlayStation. Powiem tak, ciekawy tytuł. Nie jest to najlepszy tytuł z obcym, ale na pewno bardzo klimatyczny. Też zamierzam jakiś materiał tutaj z tego zrobić. Mickey Wild Adventure, jedna z niewielu gier, które posiadam na pierwsze PlayStation. Nie mam ogólnie wielu gier na PlayStation, nie zbieram tych gier, ale mam kilka takich tytułów, które są ekskluzywne i które strasznie mnie jarają. I między innymi jest to Mickey Wild Adventure. Fajny pomysł, bo jest to jakby przygoda z myszką Mickey, która zaczyna się od czasów Willy Steamboat, czyli od tej pierwszej bajki z myszką Mickey tam z 39 roku czy któregoś i jakby przez te wszystkie takie bardziej klasyczne bajki gramy w kolejne plansze, tak? Mickey przechodzi przez te wszystkie jakby bajki. Naprawdę fajny tytuł, z fajną grafiką, sympatyczną. Tutaj za dużo 3D nie ma, ogólnie cała grafika jest bardziej 2D, chociaż zdarzają się tam elementy trójwymiarowe. Na pewno widzieliście, jak oglądaliście materiał o OSSC, pojawił się tam właśnie też gameplay z Mickey Wild Adventure. Bardzo lubię tę grę. Co my tutaj mamy dalej? Toy Story, Power Rangers, nie oglądałem nigdy Power Rangers, także nie oglądałem Dragon Balla i nie oglądałem Power Rangers, jestem po prostu wykluczony z pewnych... O i tutaj właśnie o tym, co mówiłem, na mnie ta reklama robiła mega wrażenie. Panzer Dragoon 2, Sega Rally, Virtua Fighter 2 i Virtua Cop. 4 gry, które po prostu marzyłem o tym, żeby w nie zagrać. Oczywiście wszystkie gry, oprócz Panzer Dragoon 2 pojawiły się na PC-ta. Na PC wyszła pierwsza część Panzer Dragoon, którego co prawda może w demo grałem, nie pamiętam, ale Sega Rally, Virtua Fighter 2 i Virtua Cop pojawiły się na PC-cie. Ultimate Sex Guide. O, tu jest jakaś gruba historia, jakaś encyklopedia seksu. No, trzeba zrobić kiedy research tego materiału. Co my tutaj mamy? Twincom. Monterey Multisound, 3D Blaster, to jest chyba jakaś karta, tak, 3D Blaster, to chyba była jakaś konkurencja dla 3D Fixa, dla Monstera, nie kojarzę już za bardzo. Gravis Ultrasound. Niektórzy uważali, że lepszy od Sound Blastera, chociażby miał mniejszą kompatybilność. Dobra, tu mamy te wszystkie helpy, supery, szmery, bajery. To możemy przewinąć. Zobaczmy tutaj, ok. No i Manga Balanga. No i tu mamy Czarodziejkę z Księżyca. Nie znam, nie chcę chyba znać. I mamy Tenchi Muyo, Ryoki. Nie wiem, jakieś te bajki zaczęli tu pokazywać, jakieś dziwne, jakichś dziewczynkach w ogóle z krowimi oczami. Nie przepadam. Dla mnie manga, tam chińskie bajki to jest Akira, Ghost in the Shell, a nie jakieś Tenchi Muyo, rzeczy dla jakichś mangowych fapiarzy. No i Witch Heaven 2, to o czym mówiłem, gra z gatunku takiego, można powiedzieć, fantasy FPS.
gdzie używamy broni białej i magii, podobnie zresztą jak w Hexenie. No, w 2 chyba nie grałem, 1 grałem demo, ale wyglądało to dosyć nieźle. Dobra, jedziemy z kolejnym numerem. Numer 38, na okładce mamy kobitkę z Road Rush, gry o motorkach. No i jedziemy z tematem. Azrael Tyr, no gra, która na najnowszych procesorach nadal słabo chodzi, sprawdzimy za 10 lat, może tam wyciągnie te 60 klatek, w końcu na razie działa tak w 15. Jedna z najtrudniejszych gier, uważana za jedną z najtrudniejszych gier przygodowych, no mógłbym nazwać przygodowych, bo to co się tam dzieje, to jest w ogóle jakaś masakra. Daggerfall, czyli The Elder Scrolls, druga część The Elder Scrolls po Arena z gigantyczną mapą, jedną z największych map w grach RPG. Od Bethesdy oczywiście gra była tak zabagowana, że nazywana była Baggerfallem swojego czasu. To się nie zmieniło, Bethesda tak średnio dba o jakość swoich produktów do dzisiaj, szczególnie tych RPG, ale Daggerfall robił potężne wrażenie. To tam, słuchajcie, taki filmik jest na YouTubie, gdzie postać chyba idzie z jednego końca mapy na drugi, to jakieś są tam chore czasy w ogóle. Ponownie Dark Forces 2 zapowiedź. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Heart of Darkness, pierwsza zapowiedź Heart of Darkness. Pierwsza zapowiedź? Nie pierwsza zapowiedź. Już wcześniej się to pojawiło, czyli gra od Erika Shai, która była wielokrotnie odkładana z tego powodu, że podobno dużo czasu zajęło renderowanie tych fantastycznych animacji, które mogły się równać z chociażby bajkami Pixara. No niestety gra wyszła za późno. Była bardzo dobra, ale wyszła za późno. I to jest ciekawostka. Loaded, słuchajcie. Loaded, które miało wyjść na PC-ta. Nie wiem... Wrzesień, których zapowiadano, że Loaded wyjdzie. Nigdy się nie pojawiło Loaded na PC-ta. Pojawiła się druga część, Reloaded, która była strasznym syfem, ale pierwsza część nigdy się nie pojawiła. I pierwsza zapowiedź MDK, czyli Murder, Death, Kill, tak na początku ją nazywano, tak rozwijano ten skrót MDK, czyli przygody Kurta Snipera, który walczy z obcymi, bardzo spoko tytuł, jest u mnie na kanale. Pray for Dead, jedna z gier, które pojawiły się w materiale o 10 bijatykach, której nigdy nie zagracie. Ciekawostką było to, że pojawił się tutaj wielki, obrzydliwy Cthulhu, który był jednym z fighterów. Ciekawa rzecz. Realms of the Hunting, gra, która również pojawia się u mnie na kanale. Połączenie strzelaninki z RPG. Całkiem klimatyczny tytuł, ale też wyszedł w czasach, kiedy już gra wyglądała bardzo archaicznie i raczej nie przyniosła jakichś konkretnych pieniędzy, ale tytuł był całkiem spoko. Terminator Skynet, czyli druga część po Terminator Future Shock, odsłona Terminatora. Niewiele tam się zmieniało, aczkolwiek fajne było to, że Skynet dodawał obsługę wysokiej rozdzielczości i obsługę akceleratorów i również dodawał to, chyba tam na płytce był w ogóle Future Shock, również z wysoką rozdzielczością i obsługą akceleratorów, co było miłym dodatkiem. Urban Runner, jedna z niewielu gier, które uważam za prawdziwy film interaktywny, również pojawiło się u mnie na kanale w serii To było grane, kto chce to może sobie zobaczyć. Całkiem fajny tytuł, fajnie pomyślany. Pierwsza zapowiedź Unreal od Epic Mega Games. Tutaj jeszcze to nie wyglądało tak dobrze, wyglądało trochę jak Quake, potem się to troszkę zmieni. No i co my tu jeszcze mamy? No dobra, lecimy dalej. Na razie tu nic niewiele można... No i AD 2044 od Avalonu, czyli wskrzeszenie marki, wskrzeszenie Sex Missy, które pojawiło się oryginalnie na Atari. Tutaj mamy pod nazwą AD 2044. Również u mnie na kanale, co za niespodzianka. Dobra, jedziemy z grami. Bridge, Nemak 4, jakieś hardkorowe tu są w ogóle... O i reklama, widzicie, AD 2044. Te postacie zawsze mnie rozwalały, że to niby ludzkie postacie, a mają te zawiasy w łokciach i w nogach. To było straszne. Nigdy tego nie rozumiałem. Pomijam te gry, bo to są jakieś rzeczy Teenagent. No to już o tej Teenagencie chyba mówiłem wcześniej. No i Street Fighter Alpha, czyli prequel do Street Fightera. Alfy pojawiły się 3. Przynajmniej o 3 wiem, Street Fighter Alpha 1, 2, 3, to jest chyba pierwsza część, czyli mogliśmy zagrać młodymi wersjami Ryu, Kena i chociażby Chun-Li. No i pojawiło się tutaj sporo jakichś tam takich mniej znanych postaci, znaczy jeszcze Sagat jest chyba ze Starej Gwardii, pozostali Charlie, Rose, to są jakieś nowe
postaci. Ja ogólnie w te Street Fightery głównie grałem na emulatorach, ponieważ jest to gra z emulatora CPS2, który później na PC-tach będzie działał bardzo dobrze. W tą wersję PC-tową, stricte PC-tową nie grałem, ale na emulatorach jak najbardziej. Fajne tytuły. Druga część Battle Arena to Shinden. A, widzicie, zapomniałem, jedną z ukrytych postaci w Battle Arena to Shinden był właśnie Earthworm Jim. Ciekawostka, nie zapomniałem o tym, ale faktycznie była ta postać i można było nią grać. Z taką pałą walczył. Rise of the Robot Resurrection, opisy ciosów, Onside Soccer, UEFA Euro 96, England, zupełnie nie mam zielonego pojęcia co to jest. Firefight, no to jest ciekawostka, bo Firefight zostało stworzone przez, jak on się teraz nazywa, o Boże, Macieja Miąsika między innymi i była to gra, która jest tytułem polskim, ale była wydana przez Electronic Arts. Latało się takim stateczkiem. To, pomimo, że to miało grafikę dwuwymiarową, tam było naprawdę zrobione to w takim... Jakość tego to była światowa, można powiedzieć. Światowa czołówka, jeżeli chodzi o tego typu gry. I bardzo dużo ludzi wtedy się tym strasznie jarało, że to polska gra, ona tak świetnie wygląda. I to właśnie, kiedy przeprowadzałem wywiad z Maciejem Miąsikiem, właśnie rozmawialiśmy trochę o tej grze. Jaki duży wywarło to duże wrażenie. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam powiedzieć ciekawą o Firefight, mianowicie w środku, w pudełku z grą były dwie płyty i na obu płytach była ta sama kopia gry, z tego powodu, że mogłeś tą drugą kopię płyty dać na przykład kumplowi, żeby grać online. Niespotykane, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, ale Firefight widocznie uznali, że jest to dobre podejście do tematu i po prostu dali dwie płyty z grą, żeby można było pograć online. Fajny pomysł, no. Zobaczmy. Judge Dredd, Private Investigator, Revolution X, to jest celowniczek z Aerosmith, z zespołem Aerosmith. Słabiutki bardzo, ale ciekawostka, że nawiązano współpracę z Aerosmith właśnie na grze z celowniczkiem. Apache Longbow. Chyba w tego nie grałem, nie wiem, któregoś Apacha grałem, tylko teraz nie chcę skłamać. Nie wiem, czy nie grałem w tego AH-64, a to jest jakiś inny chyba. Nie pamiętam już. Także nie chcę tutaj kłamać. Już potem w symulatory to bardzo mało. Psychic Detective, również gra, która pojawiła się u mnie na kanale. Jeden z filmów interaktywnych, który można faktycznie nazwać prawdziwym filmem interaktywnym. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym i możemy w trakcie gry dowolnie zmieniać obraz z danej postaci, która co widzi. Fajny pomysł, bardzo niespotykany, aczkolwiek grę można skończyć w jakiejś... O Jesus. Fajna gra, aczkolwiek można ją skończyć w jakieś 20 minut, także to było, słuchajcie, jedna z chyba z najkrótszych gier, jakie można było kupić. Gra była na 4 czy tam na 3 płytach i można ją było skończyć w 20 minut, absurd. Normality. Ponownie gra, którą możecie obejrzeć u mnie na kanale. Ciekawy tytuł, aczkolwiek nigdy się nie doczekał sequela. Chyba nie sprzedał się za dobrze. To była gra przygodowa, mi się podobała, ale widocznie nie za bardzo. D, kolejna gra, która pojawiła się u mnie na kanale. Co ciekawe, D doczekało się kilku sequeli. D2 wyszło na Dreamcastie i jeszcze jedna gra chyba się pojawiła na Sedze Saturn, tylko że tutaj zmieniono tytuł na Enemy Zero chyba, o ile dobrze pamiętam. Mam tą grę, musiałem sobie przypomnieć. W każdej grze główną bohaterką jest Laura, aczkolwiek to jest zawsze, za każdym razem inna osoba. One jakby nie są ze sobą powiązane. D było o tyle ciekawe, że mieliśmy 60 minut na rozwiązanie zagadki ojca, który tam zamknął się w jakimś zamczysku i chce się zabić, czy coś takiego. To było ogólnie dosyć ciekawe, bo właśnie to było ciekawe, że gra działała się w czasie rzeczywistym i mieliśmy tylko 60 minut na rozwikłanie całej sytuacji. Ciekawy pomysł. Ok, Chronicles of the Sword, Quake. No cóż, o Quake'u można mówić długo ale ja już chyba o Quake'u tyle powiedziałem, że nic tutaj na ten temat nowego już nie powiem. Quake zawsze miał dla mnie tą wadę, że tam był bardzo kiepski singiel. W mojej opinii przegrywał chociażby z fantastycznym Duke Nukem. Oczywiście graficznie to był bardziej zaawansowany, ale i tak mi się podobał pod kątem grafiki bardziej Duke, bo Quake był taki szaro-buro zielony i to mocno mi
nie podobało się. Aczkolwiek kiedy robiłem materiał o Quake'u na Sega Saturn, muszę przyznać, że gdy odpaliłem, niesamowicie dobrze się bawiłem w Quake'a. Tak mi się podobało, szczególnie singiel, słuchajcie, singiel mi się fajnie grało, co ciekawe. Także może kiedyś, jeżeli będziecie chcieli, zrobię jakieś materiały, to było grane o Quake'u 1 i o 2. Dwójka miała świetnego singla przede wszystkim, to warto znać. Dark Eye, kolejna gra przygodowa, w którą co prawda nie grałem, ale Reapera grałem i oczywiście pojawił się u mnie na kanale. Gra powstała w firmie GameTek, który stworzył podobną, też uważaną za jedną z najtrudniejszych gier przygodowych, Black Dahlia. Wcześniej był właśnie cyberpunkowy Reaper. Shellshock, gra, w której, wybaczcie, mam kaszel jakiś, jeździło się czołgiem. To było troszkę takie... Swojego czasu trochę to grałem. Przypominało to Armored Fist, chyba to się nazywało, bo to była gra od Nova Logic, Armored Fist, twórców Comanche Overkill, Maximum Overkill. Z tą różnicą, że tam się jeździło czołgiem. I ta gra bardzo mi przypominała właśnie Armored Fist. Afterlife to od Sierry gra, gdzie rozwijaliśmy piekło albo niebo, takie trochę w stylu SimCity. Chaos Overlords, nie mam zielonego pojęcia. Jakiś dodatek do Warcrafta z mapami. Cyber Judasz, American Civil War, Waterloo Battleground 3. Niestety już te gry zupełnie pomijałem. Czy coś ciekawego mamy tutaj z konsoli? No Super Punch-Out to chyba jeden taki z najbardziej znanych boksów. Na Sega Saturn Rayman. Fenomenalny Virtua Cop. Jaką to ocenę dostało? Aż jestem ciekawy. Bez oceny jest? Bez oceny. Nie widzę nigdzie metryczki. Fajne było Virtua Cop. Ja to grałem na PC-ta i pamiętam, że to był jeden z fajniejszych celowniczków, jakie grałem swojego czasu, bo przeniesiono po prostu celowniczka w 3D, więc to nie były już nagrane wcześniej filmy z aktorami, tylko wszystko było trójwymiarowe, więc mogłeś, no powiedzmy, ta animacja była o wiele płynniejsza niż w takich grach z aktorami. Co my tutaj mamy? D ponownie, Gex, czyli ten sympatyczny jaszczur, Gekon właściwie, który platformer, który sobie chodzi po ścianach, między innymi też Kronika. Co to jest Kronika? Tutaj coś się chyba popitoliło. To chyba tylko po prostu zestaw różnych gier, bo tu widzę, że jest właśnie Shellshock, Descent i Primal Rage. Jakaś scena polska, Amiga CD32, Speedball, Mega Drive, Six Pack. Tutaj nawet powiem Wam, że zapomniałem, że Secret Service też szedł w takie mniej popularne konsole w Polsce, jak na przykład Jaguar. Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, co to było. Averkey to chyba jest od Avermidi jakieś urządzonka. Tak, Aver Video Editor, jakieś tak wyglądały te urządzenia. Myszki. Tu mamy znowu przecieki, helpy, save gamery, tipsy, triki, mało interesujące. Gunsmith Cats, czyli dziewczyny z pistoletami w kusych spódniczkach i po prostu brzmi srogo. Nie oglądałem, nie czytałem, nie zamierzam się w to zagłębiać. A to co to jest? Moldiver. What the fuck is Moldiver? Jakiś mechach czy coś? Nie wiem. Co jakieś dziwne. Dziwaczne coś. Moldiver. Jakimś super bohaterze to jest? Nie wiem. World Rally Fever. Nie grałem w to, ale widzę, że jest jakaś znowu manga balanga na okładce. Wygląda słabo. W każdym razie. Dobra, ostatni numer Secret Service'u i na okładce mamy Virtua Copa 2. Ojej, tu mi się przerwało coś. Niedobrze. Zapowiedź Syndicate Wars, czyli drugie odsłony fantastycznej w sumie gry od Bullfroga, Syndicate. Co ciekawe, trzecia część pojawiła się dopiero na PlayStation 3 i była FPS-em. Dosyć chłodno przyjęta przez fanów, chociaż ja uważam, że była całkiem niezła. No i mamy Electronic Arts,
E3, Electronic Computer Trade Show Autumn 96. To jeszcze były czasy, kiedy było dużo hostes. Wszyscy sobie robili zdjęcia z hostesami w tamtym czasie, bo to było najważniejsze, robić zdjęcia z hostesami. Nie wiem dlaczego, ale tak było. Co my tutaj mamy ciekawego? Curse of the Monkey Island, czyli trzecia część fantastycznej serii o przygodach Guybrush'a, tym razem w bardzo dobrej komiksowej grafice. Niedługo się pojawi na kanale. Dark Earth już się na kanale pojawiło, czyli gra troszkę pomysłami nawiązująca do Alone in the Dark. Ciekawostką było to, że w grze można było każdego zabić. Niestety w pewnym momencie powodowało to, że nie można było gry przejść dalej, ale mogłeś zabić dosłownie każdego NPC-ka, także było dosyć ciekawe. Screamer 2, bardzo czekałem i bardzo się zawiodłem, gdy wyszło, ale o tym sobie opowiemy, gdy pojawi się nam tutaj Screamer 2. Ponownie Diablo i ponownie MDK, o których już było. No i mamy na konsolę. Co my tutaj mamy? Tutaj są, słuchajcie, już wypasy. Virtua Fighter 3. To nie wyszło chyba na... Virtua Fighter 3 pojawił się, jak dobrze pamiętam, dopiero na Dreamcastie. Ale tutaj chodzi o wersję automatową. No jak to wyglądało, słuchajcie. Ja patrzyłem pod lupą te screeny, no to mówię, Boże, jak to wygląda. Virtua Cop 2, no po prostu. Tekken 2. Knights, Crash Bandicoot, słuchajcie, to były czasy. Fighting Vipers, to były czasy, słuchajcie. Te gry naprawdę robiły wrażenie wtedy. Wtedy się czekało i taki tytuł wychodził, to czas życia takiej gry na PlayStation to było nawet kilka lat. A dzisiaj czas życia gry to jest max 2 tygodnie, już wszyscy o niej zapominają. Nie chodzi o to, że kiedyś gry były lepsze, po prostu... Dzisiaj troszkę za bardzo wydaje mi się, że gry spowszedniały, nie stały się czymś tak niszowym, niczym na co tak bardzo czekamy, są za bardzo komercyjne i za dużo mamy, muszę zasłonić cycki. Date Girls, grałem, były 2 części, znaczy było więcej, ale ja grałem 2. To była Vida X, to była taka gra w stylu visual novel, mógłbym powiedzieć, gdzie mieliśmy randkę z dziewczyną taką, tutaj w tym wypadku Vida X, tam się gadało z nią to było oparte na zdjęciach i ona się na końcu rozbierała. Drugą częścią była Teresa i jeszcze była jedna gra, ale w tą trzecią grę już nie grałem. Zasłonię cycki, żeby mnie tutaj nie tego, ale to było fajne, muszę przyznać. Jedna z moich ulubionych gier. Battle Arena Toshinden 2. Niestety nigdy nie grałem. Ani na PlayStation, ani na emulatorze nie dane mi było zagrać w Battle Arena Toshinden 2. Może kiedyś sobie ją przypomnę. 1 mi się podobała na PC, więc nie widzę powodu, dlaczego by nie zagrać w 2. Ultimate Mortal Kombat 3. No to po prostu, że dodano trochę nowych postaci i trochę nowych teł do klasycznego Mortal Kombat 3. Virtua Fighter PC. No i to jest wersja na PC-ta, która pojawiła się i to jest ciekawostka, ponieważ nie jest to port pierwszej wersji Virtua Fightera, który pojawił się na Sega Saturn, ale tej drugiej części nazwanej Remix, czyli gry, która posiadała już oteksturowane postacie. Pierwsza wersja wyglądała tak, jak widzicie, postacie były zupełnie nieoteksturowane, brzydkie, a w drugiej części już było teksturowane i takie bardziej realistyczne. I to jest oczywiście to był oczywiście ten port tej drugiej wersji tego Virtua Fighter Remix. I to jest ciekawa rzecz, słuchajcie, daję słowo, że Pentium 133 z 32 MB pamięci i teraz uwaga, i kartą graficzną S3 Virge 3D, pamięć 2 MB RAMu, zupełnie wystarczy do normalnej gry w wysokiej rozdzielczości. Ile osób się na to złapało? 1000? Ten syf za tego Virge'a będzie się ciągnął za Secret Service'em bardzo, bardzo długo. Czy S3 Virge wystarczył do grania w wysokiej rozdzielczości? Oczywiście, że nie. Gra działała w jakichś, nie wiem, 7-10 klatkach. Kto to napisał w ogóle? Komu zapłacili? Pewnie Gulasz. Gulasz to napisał. Także taki był tutaj wał w tym Secret Service'ie na temat S3 Virge'a i Virtua Fighter. Ja pamiętam, bo S3 Virge'a miałem, kupiłem go niedługo po fantastycznej recenzji w Secret Service'ie i miałem Virtua Fightera i mówię, odpalam tego fightera i zobaczę jak to działa i co?
10 klatek. No byłem, powiem wam, wściekły wtedy, zresztą jak chyba dziesiątki tysięcy innych osób, które się na to nacięły. Jeżeli ktoś się naciął na S3 Virgia po recenzji Secret Service'u, piszcie w komentarzach, zobaczymy ile nas jest tutaj. Dobra, dalej mamy jakieś piłki, mamy jakieś olimpiady. To są zupełnie gry, które... No, Sensible World of Soccer, no to już mówiłem kilkukrotnie. Grand Prix, no i Road Rush. Road Rush, który pojawił się chyba normalnie na początku chyba się pojawił na Sega Saturn, potem się pojawił na PlayStation, czy na Sega Saturn się w ogóle nie pojawił, nie pamiętam. Takie wyścigi motorków, gdzie można było przywalić komuś, kto jechał obok jakąś pałą, czy coś takiego. Grałem w jakieś takie demko, nie przepadam za grami wyścigowymi, także jakoś nie zrobiło to na mnie wrażenia. Space Hulk, to jest ciekawa rzecz, bo to jest druga część Space Hulka. To nie jest ciekawa rzecz, bo myślałem, że jest duża rozbieżność ocen. Pamiętam, że czytałem recenzję Space Hulka w CD Action i tam się rozpływali, a tutaj ocena 55, ale to jest ocena drugiej części, także noc. To jest jakiś srogi tytuł, bo ocena jest 10. Może kiedyś powinno się tu pojawić Zagrajmy w Krapa, tylko że widzę, że tu nie ma potencjału, bo gra jest po prostu tak brzydka. Jakoś nie sądzę, żeby jakoś specjalnie było dużo błędów w niej, ale 10 punktów to jednak Avalon się postarał, jak nic. Zestaw kolejny raz pinballi. Tutaj z tych pinballi to chyba już nie za wiele grałem. Slam Tilt chyba jedynie. Time Commando, no to gra, o której mówiłem, jaką cena 89. Time Commando należy też do niechlubnej listy najbardziej debilnych ripów gier ever. Może kiedyś o tym zrobię materiał, to tam Time Commando znajdzie się na jednym z czołowych miejsc, bo rip, jaki zrobiono z Time Commando, jest totalnie idiotyczny i w ogóle ten haker, co to robił, to powinni go po prostu wybatorzyć pod pręgierzem. Dobra, druga część Reapera. Tutaj jest pierwsza część, jak widzicie, bo jest plakat, a tytuł się nazywa The Gene Machine. Zaraz wam pokażę. Plakat Secret Service, The Gene Machine. Gra przygodowa, nie grałem w nią, nie lubię gier, przygodowych, które dzieją się w czasach wiktoriańskich. Zalatuje mi to jakąś straszną nudą i po prostu nie grałem w to, aczkolwiek jakieś demo chyba miałem. Grafika nawet dobra, bo to taka dosyć komiksowa, lubiłem taką grafikę. Albion to jakiś RPG, 3 czaszki Tolteków. Kilka lat temu pojawiło się wznowienie tej gry. Nie wiem na jakiej to zasadzie, czy to był remaster, czy to był remake. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, co tam się ciekawego zrobiło z tymi Toltekami. Aczkolwiek gra była dosyć lubiana ogólnie. Ja w nią co prawda nie grałem, ale była dosyć lubiana. Taki trochę nawiązująca do przygodówek LucasArtsu, nawet bardzo podobny styl graficzny, prawie identyczne menu na dole, czyli ten charakterystyczne menu Scam, które wymyślił LucasArts. Tutaj zostało przeniesione, ale nie grałem, może kiedyś. No i to Down in the Dumps, to o czym mówiłem, gra o takich śmiesznych, małych ludzikach, którzy lądują na ziemi w śmietniku. Taka dosyć hardkorowa gra, muszę przyznać. Voyeur 2. W to nie grałem. Fajny film budzący skojarzenia z Dynastią. No to już wiem, dlaczego nie grałem. Nie wiem, na czym to polega. Chyba, że się kogoś podgląda tutaj. Może kiedyś. Z, o którym już mówiłem, Private Eye. Gra troszkę nawiązująca do kina noir i do gier z Texem Murphy, jednakże dziejąca się tam w latach chyba 30. czy 40. właśnie przygodowa właśnie z takim czarnym kryminałem. Zobaczmy, Spacebugs, Close Combat, to była ciekawa gra. To była gra, która pojawiła się, została stworzona przez Microsoft. To była gra, można powiedzieć, że to był RTS. Nie wiem, czy potrafię przywołać jakąś inną grę podobną do Close Combat. Pamiętam, że to, co było ciekawe w Close Combat, to, że wysyłanie żołnierzy na przykład pod ostrzał wroga powodowało, że oni dezerterowali albo odmawiali wykonania rozkazu. To było dosyć nowe w grach. W większości gier RTS, kiedy wyślesz jednego piechura na 10 czołgów, to on po prostu pójdzie bez słowa. Tutaj jakby żołnierze mieli własną jakby taką inteligencję i odmawiali na przykład wykonania rozkazu. Bardzo fajny tytuł. Grałem w niego dosyć sporo. Dzisiaj mocno zapomniany. Znaczy tam tych
pojawiło się kilka części tych Close Combat, ale ja pamiętam, że najlepiej się bawiłem przy pierwszej części, bo ta grafika, te malutkie żołnierze, ci malutcy żołnierze, którzy tam się czołgali, no to naprawdę robiło wrażenie. Bardzo dobry tytuł. Dobra, zobaczmy, co tam mamy na konsolkach. Populous, Harley Humongous. Boże, co to za gry? Harley Humongous. Hang on, Golden Axe Duel. Golden Axe Duel to coś jak Street Fighter, tylko z postaciami z Golden Axe? Guardian Heroes, jeden z najlepszych beat'em upów na Sega Saturn. Mam tą grę, planuję o niej zrobić materiał. Fantastyczna gra, w której idziemy cały czas w prawo i lejemy różnych tych. Możecie zobaczyć fragmenty gameplayu właśnie w materiale o SSC. Bardzo dobra gra i co ciekawe, to jest ekskluzyw na Sega Saturn. To się nie pojawiło na maszynach arcade, to się pojawiło tylko i wyłącznie na Sega Saturn. Fajny tytuł, naprawdę fajny tytuł. Bardzo ceniony przez graczy. Co my dalej mamy? Bust a Move, Alone in the Dark. Co ciekawe, Alone in the Dark na PlayStation wygląda troszkę inaczej niż na PC. Jeżeli włączycie sobie mój filmik z Alone in the Dark 2, zobaczycie, że tam postacie były bez tekstur, były po prostu same wektory, nieoteksturowane. W wersji na PlayStation 2 postacie były oteksturowane. Takie różnice zdarzały się dosyć rzadko, ale były to jeden z niewielu przykładów, kiedy gra na konsolę, teoretycznie słabszą od PC-ta, wyglądała lepiej niż ta gra na PC-cie. I na przykład Alone in the Dark był doskonałym przykładem tej gry, ale drugą grą jest na przykład Fade to Black, gdzie ponownie zastosowano ten motyw, gdzie na PC-cie postacie były gołymi poligonami, na PlayStation postacie było teksturowane. I tutaj jest co prawda błąd, bo chodzi o Alone in the Dark 2, natomiast podpis jest jako 1, ale fajnie to wyglądało, że to było teksturowane. Kiedyś odpaliłem sobie to na jakimś emulatorze, byłem ciekawy zobaczyć, jak to wygląda. Trochę zabierało to z klimatu tego Alone in the Dark, bo ja jestem ogólnie purystą, jeżeli chodzi o gry retro i nie przepadam za takimi ulepszeniami, ale na pewno wyglądało to lepiej. Na pewno to wyglądało lepiej dla wielu osób, które miały pierwszy raz styczność z tą grą, na pewno doceniły to, że są te tekstury. Ponownie tutaj Commando i Resident Evil. Zobaczcie, pierwsza recenzja Resident Evil, który pojawił się na PlayStation. Ocena 90%. Ja pierwszy raz w Residenta grałem na Sega Saturn, także moja gra polegała na tym, że kręciłem się w kółko i nie wiedziałem, co zrobić. I to autentycznie kręciłem się postacią w kółko, bo nie mogłem ogarnąć pada. Natomiast tytuł rozpocznie serię, która jest z powodzeniem wydawana do dzisiaj, a nie kilka dni temu dowiedzieliśmy się o nowej wersji Resident Evil 3 Nemesis, które oczywiście było wiadomo, że powstanie, bo po dwójce nie dziwne, że zdecydowano się wydać w podobny sposób też trójkę. Myślę, że wielu z Was na trójkę czeka tak jak ja. No dobrze, Castlevania, Primal Rage, Sonic to są gry na Mega Drive'a. Virtua Gun, który posiadam w domu, co ciekawe. Kiedyś kupiłem grę Virtua Fighter na Sega Saturn i dostałem w bonusie Virtua Gun. On oczywiście nie działa, bo te pistolety świetne nie działają z telewizorami LCD, ale go dostałem i gdzieś go mam schowanego nawet. No i recenzja S3 Virge. No, tutaj będziemy mieli teraz ciśnienie o tym, co tu ciekawego. Zobaczmy, co tu ciekawego o tym S3 Virge'u interesującego piszą. No to jest ważne. To jest ważne. Ciekawy jestem, ilu z Was nacięło się na to. Zobaczcie. Porównanie. Gex. Gra, która wykorzystuje tylko i wyłącznie grafikę dwuwymiarową. No oczywiście na Virge'u no to tam ma 31 klatek, na S3 Vision 17, na Tridencie 23. Grand Prix 2 nie różni się zupełnie niczym. No, w niskiej rozdzielczości ma 25 klatek, ale tutaj chciałem Wam przeczytać, o czym tutaj jest. Jest jeszcze jedna sprawa, jak S3 Virge 3D wypada w porównaniu z innymi akceleratorami. Odpowiedź jest prosta. Lepiej. Kosztuje ponad 3 razy mniej, oferuje podobne możliwości. Niewątpliwie jesteśmy świadkami narodzin nowego standardu, jakim jest akcelerator dla DirectX. Takie oto właśnie były pitolenia, nie? Patrzę, bo to było jakieś takie, nie wiem, gdzieś to się tak podniecali, jak to działa w ogóle i cuda tam. No ja się na tą recenzję naciąłem się, tak? O! W moim przypadku prawdziwego szału
dostały Virtua Fighter PC, no 17 czy tam 10 klatek, to jest, no to jest szał, nie? Który teraz wygląda lepiej niż na Saturnie. I Syndicate Wars, rewelacyjnie szybka, wysoka rozdzielczość. Jednym słowem, to działa od razu. Jakby były wtedy pozwy zbiorowe, to by się chyba Secret Service do końca życia nie wypłacił za to, co było tutaj napisane o tym. No dobrze, jedziemy dalej. Aż mi się ciśnienie podniosło. Jakiś artykuł o Star Warsach, Combat News. No i zbliżamy się do Mangi Balangi. Co tam ciekawego nas zaskoczy w tym odcinku? O, KISS. Miałem to. To był ciekawy program. To był program, w którym miałeś postać taką, Manga Balanga z chińskiej bajki i ją po prostu ubierałeś w różne ciuszki. Ale można było też te postacie rozbierać. I nawet jak miały majty, to jak tam kliknąłeś kilka razy i przeciągnąłeś, to mogłeś się i te majty też zdjąć. Pamiętam, że był taki gdzieś protip w tipsach i trikach, jak właśnie rozbierać te postacie do naga. Nie wiem, jaki to był cel tego, że po prostu ubierałeś sobie tą postać w różne ciuchy. Nie wiem, nie rozumiem tego, bo to żadna gra nie była, to miałeś tylko statyczny obrazek, który po prostu ubierałeś w ciuchy. Dziwna rzecz. Ale to chyba było dosyć popularne swojego czasu. Co my tutaj mamy? Kishin Heidan? Kishin Heidan albo Kishin Heidan? Nie wiem, o czym jest Kishin Heidan. O kiszeniu kapusty chyba. Dziwne jakieś. Coś. Nie widziałem tego. Nawet sobie nie przypominam, żebym czytał to w Secret Service, a dziwne, bo czytałem wszystko od dechy do dechy. Ale widocznie było to tak interesujące, że od razu o tym zapomniałem. Dobra, i na koniec mamy Mega Race 2. Kolejna gra, która pojawiła się w To było grane. Co ciekawe, w pewnym momencie mojej działalności na YouTubie pojawiła się zapowiedź, że pracują jacyś tam ludzie nad Mega Race 3. Jako że byłem jedną z 2 osób na YouTubie, który zrobił materiał o Mega Race 2 i ogólnie o Mega Race'ie, 1 i 2. Twórcy się do mnie odezwali i się zapytali, czy nie chciałbym w zamian za zrobienie recenzji, jak wyjdzie, że będzie samochód dedykowany jakby mojemu kanałowi i faktycznie ten samochód wysłał, oni gdzieś mi tam wysłali jakieś takie obrazki, czy tam takie jakieś, jak to będzie wyglądało, że tam jest obrandowany moim logiem. Co się stało z tym Mega Race'em? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, to nie była 3, to była chyba 4 w ogóle tego Mega Race'a, czy on w ogóle nie miał podtytułu. Koniec końców wiem, że zatrudnili ponownie Lance'a Boyla do prowadzenia tego Mega Race'a, ale co się z tym stało dalej, nie mam zielonego pojęcia. Czy to wyszło, czy nie wyszło, nawet jestem ciekawy, a zaraz sobie usiądę i sprawdzę, bo fajnie by było, że ten samochód Energika gdzieś tam się pojawił, natomiast chyba to umarło i to chyba w koniec końców nie wyszło. Natomiast no, fajne było to, że zatrudnili też Lance'a Boyla, bo to była taka postać, która była bardzo rozpoznawalna w Mega Race'ie. Mega Race 2 w stosunku do części pierwszej różnił się tym, że były trójwymiarowe samochody i tła były w wysokiej rozdzielczości i po raz pierwszy, no w pierwszej części tego nie było. W 2 naraz mogłeś widzieć na przykład 5 samochodów. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale w pierwszej części Mega Race'a miałeś taką sytuację, że naraz mogły być tylko na ekranie 2 samochody. Po prostu wymijałeś jeden samochód i jechałeś i pojawiał się drugi samochód i go wymijałeś. Nigdy nie miałeś 3 samochodów naraz na ekranie. Ciekawa rzecz. Natomiast tutaj już to poprawili. No, dobra. To były 3 Secret Service'y w kolejnym odcinku. Kiedyś to było. Jeżeli chcecie, żeby pojawiły się kolejne, zapraszam oczywiście do komentowania i jakiegoś feedbacku na temat tej serii. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.